Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Dziś mamy dla Was dosyć perełkę, chociaż perełka to zazwyczaj jest małe, a to było poważne tomisko, bo to miało kilkadziesiąt stron. Ja bym tego poważnym nie nazwał, ale co tak, mówimy. Mamy raport Strategię rozwoju Federacji Rosyjskiej aż do 2035 roku, opracowaną bo to jest praca wielu ludzi, doktorów, profesorów ekonomii, Instytutu Prognoz Ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Nauk, jakiejś korporacji państwowej Sciences, jakiegoś doktora z firmy Klepach. Jest tych osób, które zaangażowane były nad tym raportem, kilkanaście stron, kilkadziesiąt. No i to jest raport zrobiony na zasadzie Putin mówi, a my musimy dopisać do tego jakieś logiczne wyjaśnienie i logiczny plan. Tak trochę tak. Tutaj najwięcej jest z Rosyjskiej Akademii Nauk, sami profesorowie, poważne głowy. Tak. Długo by faktycznie wymieniać wszystkich autorów tego raportu, bo ich jest kilka, jak nie kilkanaście właśnie osób, które gdzieś nad tym pracowały. Dosyć, wydaje się, na pierwszy rzut oka poważna praca, która obiła się w rosyjskiej prasie z szerokim echem. Jest cytowana w różnych artykułach i tak naprawdę trafiliśmy na nią ze względu na to, że tu był cytat, zaczęliśmy szukać. No i musieliśmy to przeczytać. Tak. I musieliśmy to przeczytać, ale wy nie musicie czytać, bo to jest tam chyba 30 czy 40 stron. A to już jest jak gdyby streszczenie. No i co można powiedzieć? No to jest jak gdyby cała strategia polityki ekonomicznej i gospodarczej na najbliższe lata. Tak? Tutaj jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to mamy inne opracowania, wojskową też inne, być może też to będziemy Wam przybliżać, bo są takie opracowania i one są w dużej mierze w sprzeczności z tym, co u nas się mówi. I to myślę, że warto znać, tak, bo tam jest na przykład wymienione, kto jest właśnie głównym wrogiem Rosji, jak Rosjanie to postrzegają i to nie jest tak, jak chyba w Polsce się mówi. A jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, ekonomiczną, myślę, że wiele osób z Zachodu powinno ten dokument przeczytać, bo to pokazuje, co w Rosji będzie się działo i do czego Rosja zmierza, czyli Rosja, mistrz planowania, no mówi, co chce zaplanował wykonać. sobie na dekady. Tak, tak i mamy te, słuchajcie, nawet już nie tą 6-latkę, ale mówi się do roku 2035. Tutaj się nazywa to jest w ramach polityki ekonomicznej, to się nazywa Rosja 2035, nowa jakość gospodarki narodowej. No i tytuł oczywiście nieprzypadkowy, czyli... I nie ma tam cudzysłowia przy tak, narodowej. Nie, i jakość też nie ma. Tak, jakość nie ma i narodowej nie ma, czyli już sam tytuł mówi, że będzie gospodarka wysokiej jakości i gospodarka narodowa w 2035 roku. No i tutaj mniej więcej przejdziemy po kolei, co w tym raporcie jest. Ja zaraz przeczytam wstęp, natomiast zanim do tego przejdę, krótka uwaga. Rozmawialiśmy z ekspertami od YouTube'a i wychodzi na to, że zaledwie chyba 27, niecałe 30% z Was ma wciśnięty dzwoneczek. Z tego, co nam powiedziano, jeżeli nie macie wciśniętego dzwoneczka, to część filmów Wam się pojawia na ekranie Waszych telefonów, komputerów i laptopów, część nie. Z tego względu to też nasza wina, bo puszczamy tych filmów bardzo dużo. Natomiast jeżeli chcielibyście to mieć wybór, co chcecie sobie obejrzeć z naszych materiałów, warto wcisnąć dzwoneczek i zadecydować samemu, a nie zostawiać wyboru algorytmowi.
To nic nie kosztuje, będziecie po prostu dostawali powiadomienia, a nasze filmy będą się wyświetlały Wam na Waszych ekranach, więc gorąco namawiamy. Teraz pozwolisz, że ja przeczytam wstęp tego raportu i później będziemy sobie omawiać po kolei kolejne punkty. Może być? Może być. Rosja kończy etap adaptacji do zmienionych warunków interakcji ze światem zewnętrznym. Teraz stoi przed zadaniem przeprowadzenia zestawu aktywnych działań mających na celu modernizację gospodarki i społeczeństwa w obliczu rosnących ograniczeń rozwojowych. W powodzeniu prowadzonej polityki gospodarczej zadecyduje właściwy wybór kierunków modernizacji strukturalnej i technologicznej oraz narzędzi osiągania rezultatów. W raporcie przeanalizowano kluczowe aspekty rozwoju gospodarczego, zmiany w otoczeniu instytucjonalnym, potencjalne możliwości wzrostu popytu, cele polityki innowacyjnej, mechanizmy finansowania działań modernizacyjnych. Stwierdza się, że gospodarka rosyjska posiada zasoby zapewniające istotny wzrost efektywności produkcji i tempa wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie. Uzasadnione jest prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej nastawionej na wykorzystanie krajowych rezerw popytowych. Podano ilościowe szacunki parametrów rozwoju gospodarczego w latach 2023 aż do 2035. No bo w raporcie sięgano po zeszły rok jako taką podstawę wyliczeń. No i już na wstępie widzimy, że optymizm jest. Tak, raport jest optymistyczny, spełnia to podstawowe kryterium, które pewnie reżim jak gdyby poprosił, czyli przygotowanie tak tego raportu, żeby rezultatem było dosyć szybka modernizacja Rosji. I tu na sam początek autorzy raportu koncentrują się, co w Rosji było źle i koncentrują się tak naprawdę na, no właśnie, koncentrują się trochę i to można powiedzieć chyba niechcący, wychodzi pewna krytyka działań Putina. No bo mówi się o tym, że od lat 90. Rosja popadała w coraz większe uzależnienie od świata zachodniego. No i tu wskazuje się, że jak dla mnie akurat ta pierwsza część to są takie hasła i mało jest tam jakichś nawet sformułowań ekonomicznych, a więc więcej jest takich propagandowych, czyli mowa jest, że są takim byli, może są to już właśnie nie, że byli do tej pory junior partnerem i tutaj to uzależnienie wskazuje się na same takie negatywy tego uzależnienia. A propos negatywu, to mam cytat dosłownie zaraz po wstępie. Wstęp jest optymistyczny, a później jest od razu taki strzał. Rosja nie jest w stanie, wdającej się przewidzieć przyszłości, przewyższyć potencjału gospodarczego swoich przeciwników, ale w rywalizacji gospodarczej najważniejsze są nie wskaźniki wielkości, a charakterystyka dynamiki. Jeżeli w warunkach bezprecedensowej presji sankcyjnej ze strony niemal całego zachodniego świata Rosji uda się osiągnąć wzrost większy niż wiele wiodących gospodarek świata, będzie nie tylko ekonomicznie, ale i ogromne zwycięstwo psychologiczne, które przesądza między innymi o sukcesie w innych obszarach. Kluczowy staje się zatem ekonomiczny wymiar walki geopolitycznej. I mamy tu informację taką, że no raczej nie jesteśmy w stanie przewyższyć na wielu elementach, ale jesteśmy w stanie tak grać danymi, żeby psychologicznie Wiesz co, osiągnąć? No to jest akurat jeden z elementów bardziej zabawnych, tych zabawnych akurat w tym raporcie jest faktycznie dużo. No tutaj autorzy, ekonomiści, profesorowie starają się nas przekonać, że co prawda ekonomicznie to się może nie uda dogonić krajów zachodnich, budując jak gdyby gospodarkę, już troszkę zdradzimy, budując gospodarkę na autarkii,
ale załatwimy te wszystkie kraje psychologicznie i dzięki rozgrywce i szachach 5D, pokazując, że co roku wskaźniki i że co roku mamy wysoką dynamikę, tutaj zakłada się, że ta dynamika właśnie, tu jeszcze do tego wrócimy, no ale zakłada się, że ta dynamika będzie na poziomie 3. Co najmniej 3,5% w następnej dekadzie, tak. Tak, i ona się rok do roku będzie wysoko utrzymywać i dzięki temu, że będzie się pokazywać, że się utrzymuje tak wysoką dynamikę, która nadal jest oczywiście niższa niż dynamika krajów rozwijających się azjatyckich, no ale będzie umożliwiać pokazanie, że Rosja jest w grze i że należy się nią liczyć i będzie się tak używać tak naprawdę wskaźników, i to chyba głównie cały czas się szafuje tym produktem krajowym brutto, jakby to był jakiś fetysz. No i to jest następny, jak gdyby dosyć duży zarzut, no, który, że tak powiem, ośmiesza jak gdyby cały raport, bo wygląda, że jak gdyby najważniejszym elementem tego wzrostu gospodarczego ma być wzrost produktu krajowego brutto. Czyli no, oni zaraz na początku raportu mówią, nie damy rady, ale możemy tak manipulować statystykami przez najbliższą dekadę, żeby ten średnioroczny wzrost PKB dać 3,5 i w ten sposób narzucać swoją narrację zresztą, jak to robią. Tak, no i wiesz, i tutaj jest taki pierwszy zarzut, który mam, że to jest raport, jak doprowadzić do tego, żeby produkt krajowy brutto był na poziomie 3%, a nie jest to strategia rozwoju, tak? Zaraz do tego dojdę, tak? No bo tu się jak gdyby wskazuje, że głównym celem jest osiągnięcie jakichś wskaźników, nie? No, jak gdyby celem nie powinno być osiągnięcie, i to wskazuje się nie inflacja, nie wzrost zamożności ludzi, tak? Tylko produkt krajowy brutto. No i ten produkt krajowy brutto nie ma być po to, żeby dogonić tych krajów, tylko żeby grać psychologicznie w rozgrywce geopolitycznej. No brzmi jak brzmi fatalnie, jak dla mnie, ale oczywiście dla jakichś geopolo z krajów zachodnich, tudzież z Polski, no pewnie będzie to brzmiało świetnie, tak, że tutaj jest wspaniała strategia rozwojowa. Ale wróćmy do tego, co mówiłem. Na sam początek, to już przejdziemy troszeczkę dalej, po tych wstępach, no jest informacja, co się działo. No i moim zdaniem totalna krytyka. No i niestety krytyka działalności obecnego prezydenta, no bo on jak gdyby prowadził taką politykę, można powiedzieć, nauczył się na błędach, czyli na początku wskazuje się, że było to otwarcie na zachód, wiele zachodnich firm weszło do Rosji, przejęto sieci hurtowe, sieci detaliczne, no i że tam Rosjanie byli traktowani jako partnerzy drugiej kategorii. Takie, że Zachód przyjeżdża ze swoimi supermarketami, tak, stawia je, zapycha zachodnimi zgniłymi produktami i te zgniłe dochody wywozi na Zachód. Tak, i wywozi te pieniądze taczkami na Zachód i zamiast rozwoju Rosji, to tak naprawdę Rosja przeżywała, można powiedzieć, stagnację lub recesję, no tak by wynikało, że wszystko było złe i wszystko co złe jest związane z Zachodem. No i to jest następny niestety zarzut. Ja nie zauważyłem w raporcie, żeby wymieniono oligarchów, że rozkradają majątek. Nie, w ogóle nie ma tego tematu. Nie. Tak, taki to też jest ciekawe, to dobre spostrzeżenie. Nie ma tematu. Jest temat, że wszystkie problemy Rosji są związane z tymi inwestycjami zachodnimi, które były nakierowane na instytucje zachodnie, a nie na Rosję. Tak? Czyli nie zwiększały dobrobytu i produktu krajowego brutto Rosji, tylko zwiększały i pomagały tym zachodnim korporacjom. No czekaj, a czy można porównać jakieś inne kraje byłego bloku wschodniego, w którym te Polska. zachodnie korporacje weszły i jakoś to zadziałało? No możemy Polskę, możemy Czechy, tak, no mamy tutaj pełno krajów, które były wcześniej w bloku wschodnim. No i takie głosy też w Polsce, tak, czy w tych krajach są.
no, takie bardziej populistyczne, no nie przystoi moim zdaniem poważnym panom profesorom, no moim zdaniem ośmieszać się, no bo jak dla mnie to niestety ta praca ośmiesza te osoby. Będę bardzo krytyczny, być może ty znajdziesz jakiś łaskawy ton dla nich, natomiast no jak gdyby, to jest jak gdyby budowa też takich podwalin i być może też wczucie się w jakieś nastroje społeczne i tego, co oczekuje władza, tak? Czyli władza mówi, ok, wszystko co zachodnie, niemieckie to złe, a wszystko co rosyjskie to dobre, tak? No i tutaj w tej pierwszej części mamy cały czas tam wymieniane, tak, co było złego, jeżeli chodzi o te łańcuchy dostaw, tak, o tej dominacji, bo tutaj się pisze, że w ostatnich 1,5–2 dekadach procesy przeciwdziałania takiej dominacji zaczęły dopiero powoli przybierać na sile. Tym samym dość szybka koncentracja i konsolidacja na poziomie dużych rosyjskich przedsiębiorstw, różnych branż, no i tu się wymienia. Dopiero to zaistniało tak naprawdę w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdzie miało miejsce powolne wypieranie zagranicznych graczy z dominujących pozycji na naszym krajowym rynku. Szybki rozwój sektora publicznego ukształtował się w postaci dużych korporacji, instytucji rozwojowych, w tym także tych, które kontrolowały zarówno organizacje pośredniczące, jak i znaczące segmenty rynku rosyjskiego. Czyli oni jeszcze wskazują, że oligarchowie pomogli. Tak, że oligarchowie pomogli i tutaj zarówno ci publiczni, jak i ci duzi rosyjscy oligarchowie, którzy zaczęli wypierać na przykład zachodnie korporacje, tworząc rosyjskie korporacje, no to jest właśnie ten element pozytywny. Tak? No i tu się pokazuje, że tak, że ten handel zagraniczny zniszczony, po cichu sprywatyzowany. No jakbym słuchał czasami, wiesz, jakichś takich populistycznych polskich polityków, tak, którzy też w latach 90. czy tych 2000 mówili, że tam tutaj nas sprywatyzowano i w ogóle okradziono i same złe rzeczy, co nie oznacza, że nie było złych rzeczy, bo oczywiście były i w Rosji, i w Polsce. Natomiast no, takie czarno-białe patrzenie w ogóle na ten proces. No tak. Jeszcze była informacja o ograniczeniu importu technologicznego w połączeniu z kontrolą zewnętrzną, że wcześniej Zachód zapewniał znaczące środki wsparcia rosyjskiej gospodarki, a zaraz po rozpoczęciu wojny wycofał się i że to jest niegodne. W sensie takie podsumowanie, no to też... No tak, że tak naprawdę tutaj Zachód był zainteresowany, natomiast pozostawił Rosję samą sobie na początku tego konfliktu. W sumie ja tego akurat fragmentu do końca nie rozumiem, bo czego Rosjanie się tutaj spodziewali, że powiedzą, a nie, to tam wasza jakaś specjalna operacja, to my się w to nie będziemy wtrącać. No i znowuż ekonomiczny jakiś raport, tak, a mamy jakieś takie dziwne sformułowania. Tak, tak. Przejdźmy może do ograniczeń, które zauważają ci eksperci, do zagrożeń. Bo żeby przygotować taką transformację, to najpierw muszą sobie chyba wymyśleć... Nie, poczekaj, no. Ale zanim przyjdziemy, to oni podzielili te fazy rozwoju gospodarki na dwie części. Pierwsza część to przestawienie się na rynki wschodu i rynki południa. No i co obserwujemy? I oni powiedzieli, że tak, że rok 2022 to jest znaczący proces ograniczenia dominacji zachodnich przedsiębiorstw na krajowym rynku rosyjskim. To tak jakby oni to robili świadomie. Tak jakby to był plan od początku, a nie szycie w trakcie, nie? No. Tak, że nie szyli w trakcie i że to nie była jak gdyby reakcja na sankcje, tylko oni mieli taki zakrojony plan, żeby przestawić się na rynki wschodnie, rynki południa i ograniczać te zachodnie firmy i wyrzucać je z rynku.
Co jest bzdurą, gdyż na samym początku nie było w ogóle takich planów. Biznesy rosyjskie, No miała być biznesy trzydniowa francuskie, operacja, tak? To się niemieckie zakładało miały co normalnie innego. pozostać Tak. i wszystkie układy, nie wiem czy pamiętacie, nawet Macron mówił zostajcie do francuskich firm, zostańcie w Rosji, to nie potrwa długo, a stracić rynek, a później go odbudowywać, przecież te telefony i tak dalej, no wszystko nie wyglądało w ten sposób, jak jest w tym raporcie. Tak. Nie było takiego planu. I autorzy próbują nas przekonać, że tak naprawdę Rosja miała taki plan, ale to też się zaczęło pojawiać, zobacz, pod koniec 2023, no może troszeczkę wcześniej, ale bo my mówiliśmy już wcześniej o tym, natomiast te artykuły i nawet właśnie te poważne artykuły, no bo trudno to nie uznać za poważne, bo poważni ludzie napisali, zaczęli wskazywać, że tym kierunkiem jest wschód, bo mamy od Karaganowa właśnie w tej polityce zagranicznej, nie? On troszeczkę też wcześniej mówił to, no ale że to jest kierunek i jeżeli chodzi o gospodarkę i tak jak na początku było dla tych zachodnich firm taki komunikat, że ci, którzy z nami zostaną, to się im nic nie stanie, tak? Pamiętasz, że firmy, które będą było, lojalne. Ja pamiętam nawet Dima mówił, że tych, co wychodzą, to obłożyć jakimiś opłatami, coś tam. A ci, co zostają, to nagrodzić. Co zostają, zapewnić im swobodę i że się nic nie stanie. Pamiętam, były takie wypowiedzi. Tak, dokładnie. Tak, i to się zaczęło zmieniać. To się zaczęło zmieniać, tak myślę, w drugiej połowie 2023, tak już znacznie, szczególnie pod koniec, a w 2024 no już się otwarcie mówi, że zachodnie firmy są na rynku rosyjskim niepożądane. Tak, dokładnie. Tak? No i to się właśnie mówi, że to jest ograniczenie dominacji tych zachodnich przedsiębiorstw i przestawienie się na... że nam było tak było nam źle pod tymi zachodnimi firmami, że tylko czekaliśmy, żeby zerwać te łańcuchy. Tak. No i tu się wskazuje na taki właśnie dosyć pozytywny element, rozwój rosyjskiego biznesu na rynku krajowym, uwolnionym po opuszczeniu ich przez zachodnie firmy, tak? Czyli to wskazuje się taki na prowzrostowy ten impuls, że oni sobie poszli, bo oni tutaj ograniczali ten biznes i teraz jak sobie poszli, no to te firmy rosyjskie mogą w niszach dosyć szeroko i stopniowo rozwijać się, gromadząc nowe łańcuchy produkcyjne i klastry. Jakkolwiek to brzmi fatalnie, tak to panowie piszą. Zakaz lub utrudnianie wycofywania z Rosji majątku zmarłych spółek z zachowaniem większej części ich dochodów, czyli to przejmowanie, przekazywanie nowym rosyjskim właścicielom lub zaprzyjaźnionych czy neutralnych krajów. No i tu też wskazują promocja gospodarki rosyjskiej w sferze głębszego przerobu surowców pod wpływem zachodnich sankcji. I tu pierwszy raz chyba zdarzyło im się napisać wymuszona i przyspieszona reorientacja rosyjskiego biznesu na szybko rozwijające się rynki kraju południa i wschodu, działania władz rosyjskich takich jak zezwolenie na import równoległych, tu akurat prawda, delokalizacja produkcji do krajów Azji Centralnej i Euroazji, no i również wskazują też na szary eksport i udział firm zachodnich w stosunku do kooperacji z firmami rosyjskich, tak, w przeciągu tych 2 lat, powrót majątku rosyjskiego pod jurysdykcję rosyjską, rozwój inwestycji, co ciekawe, tutaj słusznie wskazują, rządowych, tak, głównie rządowych w transporcie, logistyce, infrastrukturze, znaczące inwestycje w odbudowę, wymianę tych elementów, które uległy zniszczeniu wskutek sankcji, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw. I oni jak gdyby opisują to, co się przez te 2 lata stało, wskazując, że to był jakiś plan, tak, a nie jak gdyby reakcja. Tutaj też jest takie mieszanie troszeczkę tych ekonomicznych, bo oni tam tutaj wskazują jako te pozytywne zwiększenie wsparcia socjalnego dla potrzebujących rodzin, tam takie właśnie bardziej chyba pod propagandę. Ale ja nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz taką między wierszami. No. Oni napisali wprost, że sankcje działają. Tak, że sankcje działają, ale Rosja miała plan. Dostaliśmy po twarzy, boli nas nos,
ale to wszystko jest zgodne z planem. Tak, bo my że i my tak chcieliśmy wyjść z tego tak lokalu. chcieliśmy. Tak, bo my nie chcieliśmy z tymi brutalami z Zachodu przebywać, a to uwolnienie się od nich spowodowało boom gospodarczy, tak? Tak mniej więcej to należałoby czytać. No i tutaj jest no znowuż taka laurka w stosunku do władz, większa dbałość o rozwój krajowego kompleksu naukowo-technologicznego, nie wiem na czym opierają tutaj te dane, podnoszenie poziomu sektora edukacji, szkół, no wszystkiego, tak? No wszystko jak gdyby w przeciągu tych 2 lat okazuje się, że dzięki specjalnej operacji się poprawiło. Tak. No i tutaj wskazują, że ten pierwszy etap przystosowania się do ostrych zachodnich sankcji antyrosyjskich zakończył się według nich dosyć pomyślnie. Rosyjski eksport, import został przeorientowany na wschód i południe, a w systemie, i to jest ważne, w systemie rozliczeń walutowych zaczęły dominować, no właśnie, rubel i tak zwane według nich miękkie waluty. No tutaj oprócz juana, no to mi tylko z tych miękkich walut przychodzi na myśl rupie, ale nie wiem, czy to jest sukces, bo wielokrotnie mówiliśmy, jakie są problemy, jeżeli chodzi o te rozliczania. Wiesz co, to jest sukces, tylko że Indii. No tak, sukces Indii jest, chociaż oczywiście no, jest kwestia potem reinwestycji tych rupii, no i tu też jest właśnie na ten temat dyskusja. Natomiast oni dosyć tak po tych łebkach idą, mówią, że sukces, sukces, sukces. W sumie sankcje były straszne, ale odnieśliśmy sukces, bo no i tu można przyznać, że sukcesem jest, że Rosja jak gdyby utrzymuje się, tak? A więc natomiast oni mówią, że to był plan, no i ten plan już był wcześniej realizowany, a można powiedzieć, że te sankcje jedynie przyspieszyły ten plan. O, ja bym to tak mniej więcej nazwał i pozwoliły Rosji jeszcze bardziej zintensyfikować te wszystkie środki i żeby było szybciej, lepiej. A przepraszam bardzo, a przed konfliktem to oni ten plan już wdrażali, czy on był tylko planem, który był planem? Bo mnie się nie wydaje, częściowo, wiesz co, nie, to tutaj ja się nie zgodzę. Częściowo wdrażali, czyli było przeorientowanie na te rynki przede wszystkim nie indyjskie, bo to jest to południe, to tak z przypadku wyszło trochę, bo nikt inny nie chciał. Raczej na chińskie, czyli tutaj współpraca z Chinami była, tak, a więc można powiedzieć, ale to cały świat przechodził na współpracę z Chinami. Czy oni przechodzili bardziej niż cały świat? Więc wiesz, to tak... No wiesz, bardziej na takiej zasadzie, że wiesz, wysyłają surowce, a w drugą stronę przetworzone dostają surowce, nie? No tak, ale to całego świata trochę było, wiesz, większa równowaga, nie? Chodzi mi o to, czy przestali sprowadzać zachodnie samochody? No nie, sprowadzali coraz więcej. Czy zachodnie telefony nie sprowadzali? Sprowadzali coraz więcej. Tak. Czy kupowali wille na zachodzie? Cały czas i latali na wczasy gdzieś do Francji, Hiszpanii, Anglii? Latali. Czy nawiązywali współpracę kolejne z zachodnimi firmami? Nawiązywali. Czy sprzedawali gaz Europie i ropę? Sprzedawali. Więc ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej realizacji planu przed konfliktem, dopóki Europa się nie odwróciła. Nie było takiego czegoś moim zdaniem. Tak, a i ten moim zdaniem też plan był szyty tak w miarę zmiany, natomiast to wyparcie tych zachodnich firm, i to jest ważne właśnie, jeżeli ktoś z zachodu nas słucha, no jest wpisane i tutaj jest dalej będzie utrzymywanie i tego planu wypierania tych firm zachodnich, szczególnie z sieci handlowych, bo tutaj się wskazuje, że konieczne do osiągnięcia sukcesu jest stworzenie rosyjskich sieci handlowych, więc jeżeli nas słuchają firmy francuskie i niemieckie, które jeszcze są, no to wasz czas jest skończony, no bo tutaj sami Rosjanie mówią, że musicie odejść. Musicie zrobić miejsce dla nowo rozwijanych gałęzi biznesu. Tak, rosyjski handel musi przejąć na pewno sklepy detaliczne, bo to jest jak gdyby wpisane w tą strategię, tak? No jeżeli się to nie stanie w tym roku, to stanie się to w przyszłym roku i to jest raczej ten szybki etap. Natomiast
Oni mówią, że w tym momencie skończył się ten pierwszy etap, czy już oni już skończyli, tak? Już się przeorientowali na ten wschód, a teraz jest drugi etap, czyli realizacja potencjału wzrostu gospodarczego. Znowuż jest ten wzrost, to cały czas będzie się tutaj przewijać, czyli celem jest wzrost gospodarczy i PKB w oparciu o stworzenie infrastruktury i ram konsumenckich rosyjskiej gospodarki. I teraz tak, jak oni chcą to osiągnąć w skrócie? Chcą wykorzystać skalę i położenie geograficzne Rosji, bogactwo zasobów naturalnych i stosunkowo niski poziom rozwoju technologicznego. Tu będzie dużo na ten temat, bo to jest kolejny zarzut, bo tutaj dużo nie usłyszycie na temat, jak budować ten sukces na podstawie mocnych stron Rosji, bo cały czas będą wymieniane następnie słabe strony Rosji, a następnie będzie powiedziane, że dzięki temu, że mamy słabe strony, no i tu oczywiście niski poziom technologiczny, mała ilość autostrad, biedne społeczeństwo, dzięki temu, że Rosja za mało jest biedna. Samochodów, słaby sektor mieszkaniowy, słaby sektor motoryzacyjny. Czy teraz wystarczy to wszystko poprawić? Nie. Tak. I teraz będziemy budować, i to jest bardzo ambitny plan, no bo to ja rzadko widuję takie plany, które zakładają, i to jest chyba największy zarzut do całości, jak się zastanowicie, jeżeli byście zrobili takiego słota na tym planie, no to z niego wynika, że będziemy budować naszą strategię na słabych stronach. Czyli będziemy, ponieważ jest u nas tak źle, że wystarczy to poprawić, co jest źle i stać się liderem, i tam jeszcze jest tak, mamy za mało samochodów, to staniemy się liderem. Nie produkujemy elektroniki, to staniemy się liderem. Nie mamy autostrad, to staniemy się liderem, tak? Czyli Rosjanie w tych wszystkich budować stronach, mieszkania w setkach tysięcy i milionów, zapewnimy te mieszkania i każdy będzie mógł sobie kupić mieszkanie i samochód. Tak. Więcej tutaj jest tak opisane. Tak, no i tutaj się nawet nie wskazuje na jakieś właśnie mocne strony i jako przykład, to jest też ciekawe, pokazuje się Chiny. Tak. Że w wielu aspektach wystarczy podążać tą ścieżką, które już przeszły Chiny, na przykład jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Zapominając o pewnej takiej małej gwiazdce, jaka jest demografia Rosji, a jaka jest demografia była. Tak? Jaki był wzrost, powiedzmy w XX wieku, czy pod koniec demografii Chin. Tak? No i zapomina się o jednej takiej malutkiej rzeczy. Chiny przez dekady były pompowane przez całe know-how i tak dalej zachodnie. Przenoszono tam fabryki, a Rosja, ten przykład, to skąd te fabryki? Tak, zapomina się o tym, że jak gdyby był ten eksport, po pierwsze technologii do Chin i kapitału, czyli dwóch podstawowych rzeczy, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu w obecnych czasach. A które w tym momencie są zupełnie odwrotne w Rosji. Odwrotne i mówi się, że dzięki temu, że nie mamy technologii, zobacz, i kapitału, niski rozwój technologiczny to jest ich plus, tak? Bo nie ma technologii. Teraz jest pytanie, kto tą technologię im przyniesie. No tam jest napisane, że muszą sobie wymyśleć. Że oni od zera zrobią wszystko. Tak. Że dzięki temu, że tam jest ściernisko, to będzie San Francisco. Tak? Bo to tak mniej więcej czytajmy. I w tych wielu obszarach, że wyprze się te zachodnie korporacje, zrobi się takie ściernisko i wtedy ci rosyjscy oligarchowie w domyśle wkroczą i zrobią tutaj dobrobyt, tak? Jeżeli chodzi o mieszkanie, jeżeli chodzi o kolej. No i tak. Tu mam taki cytat na przykład. Promocja gospodarki. Stopień nasycenia. Dobra, to ty. No, Promocja gospodarki rosyjskiej w sferze głębokiego przerobu surowców pod wpływem zachodnich sankcji wymusza przyspieszoną reorientację rosyjskiego biznesu na szybko rozwijające się rynki krajów południa i wschodu oraz rozwój tej takiej przedsiębiorczości i know-how, jak to przetwarzać. No okej, no ale no to jest stwierdzenie. No i co dalej?
Tak, dużo jest takich stwierdzeń. Zobacz, Tak. patrz, stopień nasycenia podstawowych potrzeb gospodarki nie jest wystarczająco wysoki. Można powiązać maksymalne i długoterminowe przyrosty produkcji przede wszystkim ze stworzeniem potężnej infrastruktury i ram konsumenckich rosyjskiej gospodarki. No, trzeba stworzyć ramy tworzysz. Dla tej kopuły i potężną infrastrukturę. Tak, potężną infrastrukturę. No dobra. No dalej gdzieś czytamy, że tutaj się wskazuje, że jest mało autostrad. No skoro jest mało autostrad, no to należy zbudować. Tutaj się również wskazuje na przykład produkcję cementu, że mało się cementu zużywa, no to należy zwiększyć zużycie. No i pojawia się oczywiście pierwszy tutaj wniosek, bo to tak nie do końca jeszcze jest powiedziane, że Rosjanie będą stawiać na duże, i to można wywnioskować, na duże inwestycje właśnie rządowe prawdopodobnie lub rządowo-prywatne związane z olbrzymią rozbudową infrastruktury. No takie pomysły mi się kojarzą z latami 30. i naszym zachodnim akurat sąsiadem, natomiast jest to jeden z elementów, jak oni chcą budować ten wzrost gospodarczy, czyli mówią, że wzrost gospodarczy, bo to jest, pamiętajcie, istotne, psychologicznie załatwimy Zachód, bo pokażemy, że na przykład wybudujemy ileś autostrad, no i dzięki temu urośnie nam PKB i wtedy Zachód się przestraszy, zobaczy, że mamy taki wysoki wzrost tego PKB i rośniemy rok do roku i powie, to my przepraszamy, chcemy być waszym partnerem i coś tam. No dobrze, to zostańmy przy tych autostradach. Rozumiem, że jakieś środki ze sprzedaży ropy i gazu można inwestować w budowanie autostrad. No i gdzieś to się będzie spinać i to nawet jest korzystne dla gospodarki kraju, no bo autostrady są korzystne. To tu nie widzę nic złego, tylko te chęci troszeczkę chyba odbiegają od możliwości finansowych, no bo żeby tu dać, no i dalej jak gdyby bo dalej czytamy, jak jest źle w Rosji, tak? Czyli czytamy, że stopień pokrycia siecią autostrad jest 4 razy niższy niż w Europie, praktycznie nie ma sieci autostrad dużych prędkości, czyli nie ma autostrad, tak, czyli są drogi jakiegoś szybkiego ruchu, ewentualnie. Poziom mobilności transportowej ludności jest 4 razy niższy niż w krajach rozwiniętych, no czyli jest bieda, tak, pod tym względem. No i dalej się czyta, średnioroczne inwestycje infrastrukturalne w transportowe Federacji Rosyjskiej wyniosły tam 2,3 PKB, co jest 1,5 raza mniej niż średnia światowa. No i dalej się mówi, że jest źle, tak? No ale mówi się, że trzeba zwiększyć, tak? Że trzeba zwiększyć te nakłady i wtedy będzie dobrze. No tak, dalej, czyli żeby tam dać, to gdzieś, no logiczne to jest, trzeba zabrać. Gdyby budowało się dobrobyt krajów na budowie, to ja myślę, że w tym momencie byśmy mieli ze 30 CPK, w każdej gminie by było CPK, lotnisko, 16 autostrad i kolej szybkiego ruchu, ale to chyba nie działa w ten sposób, to musisz oceniać siły na zamiary i masz jakiś określony budżet. Pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, będziemy budować autostrady i infrastrukturę, będzie to w cholerę pieniędzy kosztować, no bo to trzeba zwiększyć, skoro są takie no to 4 razy większyć te środki. No trudno, tak, żeby nagle oni wydawali powiedzmy 8% czy nawet 6% produktu krajowego brutto na tak należałoby zrobić, jeżeli to dobrze czytam. Może dodruk rubla, a gospodarka zamknięta, a mają wszystko do budowy autostrad w ziemi i mogą sobie wydobywać i płacić pustym rublem? No nie mogą. Ale dalej co czytamy? Siłą napędową rozwoju gospodarki jest popyt. Już mają wysoką tą lukę. No i mówią, dobrze. I tutaj mówią odwrotnie niż na Biulinie. Ważne jest, aby go zidentyfikować obszary, w których popyt ten pod pewnymi warunkami może zapewnić maksymalny wzrost. No dobrze. O skali wzrostu popytu w dużej mierze decyduje stopień nasycenia odpowiednich potrzeb ludności gospodarki kluczowymi dobrami konsumpcyjnymi, których stopień nasycenia potrzeb w Rosji jest stosunkowo na niskim poziomie, a który stanowi podstawę jakości życia i wzrostu znowuż tego gospodarczego,
są mieszkania i pojazdy. Czyli trzeba dosypać mieszkań i pojazdów. Zacząć produkować te pojazdy. No dosypać, bo to tam wiesz. No nie, bo wiesz, dosypać to znaczy można z Chin sprowadzić, no to się dzieje, tak? No. A jeżeli chodzi o mieszkania, no to trzeba by znowuż jakiś zrobić duży plan inwestycyjny lub jakieś warunki do inwestycji prywatnych, żeby te mieszkania, bo to jest jeden z większych problemów. Czyli tu się mówi, że wszystkie problemy, które mamy, te największe problemy Rosji, czyli na przykład te mieszkania awaryjne, to będzie naszym sukcesem, bo odwrócimy, czyli tam, gdzie jest źle, będzie teraz dobrze. Dekretem. Nie produkujemy żadnych pojazdów oprócz tej Łady, która jest na tych chińskich silnikach i tak dalej, ale będziemy produkować. A dlaczego będziemy? Bo nie produkujemy. I to tak jest mniej jest więcej plan. taka logika tego, czyli nie budujemy, i to jest taka największa dla mnie zarzut, nie budujemy na mocnych stronach, bo zobacz, tu nic nie mówimy, że mamy te surowce i te surowce będziemy przetwarzać i tak dalej, tylko mówimy, ok, będziemy teraz, odejdziemy od tego. Będziemy robić duże nakłady i duże inwestycje na infrastrukturę, na mieszkania, na pojazdy, bo dużo betonu, a jak dużo betonu, to produkt krajowy brutto będzie rósł, nie? Jak pojazdy. I dlaczego też się wskazuje właśnie te mieszkania, pojazdy, infrastrukturę? Bo ma to duży wkład w produkt krajowy brutto, a to wiemy, że psychologicznie Zachód załatwi. To czekaj, to ja a propos tych mieszkań dorzucę informację. Osiągnięcie na przykład europejskich standardów w zakresie zapewnienia mieszkań ludności będzie wymagało w przyszłości do 2050 roku corocznego oddawania do użytku mieszkań w ilości 130-150 milionów metrów kwadratowych rocznie. Osiągnięcie takich wolumenów w 2030 roku będzie wymagało od teraz rocznego wzrostu nakładów o 5% każdego roku. No okej. No i znowu te pieniążki jakoś tak. No i tu dalej pisząc, biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia, to będzie 3. Że można szacować na 3, ale biorąc pod uwagę, że to jest dla Kremla, to skończy się na 1. Bo tak. Trzeba 3, bo Putin prosi, a wyjdzie, że 1. Oni chcą nadgonić Europę w budownictwie mieszkaniowym, czyli co, wymienić wszystkie te na pół szałasy z kibelkami na dworze do 2050 roku i budując 150 milionów metrów kwadratowych mieszkań rocznie. No niemożliwe. To słuchaj, natomiast to jest 3 miliony mieszkań rocznie. No. Znaczy, fajnie brzmi. Tak, trzeba tylko budować 3 miliony mieszkań rocznie do 2050 roku i wtedy dogonimy Europę. Tak, no oczywiście tutaj nie wskazują jeszcze skąd te pieniądze, to na koniec przyjdziemy, bo tam jest troszeczkę na ten temat. Natomiast czytamy dalej. Katastrofalne załamanie produkcji samochodów osobowych w kraju po wprowadzeniu antyrosyjskich sankcji do 450 000 sztuk rocznie radykalnie zmieniło sytuację na rynku rosyjskim. W tych warunkach konieczne jest opracowanie programu, czyli sami nie mają, ale mówią, my opracujemy program przyspieszonego rozwoju krajowego przemysłu motoryzacyjnego, umieszczając go, i słuchajcie, jak to trzeba osiągnąć? Trzeba umieścić ten plan rozwoju na liście priorytetowych programów rozwoju technologicznego. I to rozwiąże problem. Znaczy nie mamy planu, my się nie podejmiemy, bo to jest za trudne, ale trzeba zrobić plan, umieścić go na liście i jeszcze znowu powiedziałeś, oni chyba znowu się rozpędzili i napisali, że katastrofalne w skutkach sankcje. No tak. No bo trzeba było jakoś, że dlaczego jest tak źle, tak, że tam jest 0, ale dlatego, że czyli schodzimy do dołu, żeby się wybić, nie? Tak. No i oni tak jakby wiesz co planują, że tak jak wpadasz do wody i mówisz, a to się odbije od dna. Wypłynę na powierzchnię, tylko że tam na dole może być pół metra mułu. Tak. No i teraz słuchaj, w 2035 już jest cel, znaczy nie mają planu, jeszcze nie wiedzą kto, nie wiedzą jak, ale jest cel. Cel produkcyjny 2,5 miliona krajowych samochodów osobowych. To mniej niż mieszkań. W tym 400 000 pojazdów elektrycznych.
Nie wiem po co im te elektryki, ale okej, szczególnie w Rosji, no ale okej, może ładnie to wygląda. Tak. No i to poważni eksperci ekonomiczni, to cały czas to zróbmy plan, żeby w Polsce też 3 miliony do 2035 robić. Słuchaj, no ja powiem Ci, że ja taki plan to już masz. To ja mógłbym, już mam tam, wystarczy tylko Rosję na Polskę zmienić i będzie, tak? A u nas nie jest tak źle, tak, pod tym względem, bo te samochody jakoś tam się montuje, produkuje, tak, i tak dalej. No tutaj mówią, że należy podkreślić rolę mieszkań i samochodów, no bo pamiętajcie, że to są, dlaczego te samochody i mieszkania są tutaj wymieniane? To trochę wygląda, jakby to był program wyborczy. Bo wlicza się do PKB i chleb, i mieszkanie, i samochód, a najłatwiej jest zwiększyć. A mieszkanie samochody się bardziej wlicza niż chleb. I druga rzecz, Rosjanie wskazują, że jednym z większych bolączek dla Rosjan to jest brak mieszkań i samochodów. Tak? Bo to jest ten status, na jakim poziomie jesteś. Jak masz, mówiliśmy wielokrotnie, własne mieszkanie w Rosji, no to jesteś kimś, tak samo zależy jaki samochód masz, to tworzy twój status. No, w Polsce pewnie to aż tak nie jest. Kiedyś może tak było, no ale już od tego odeszliśmy, tak? Czyli nikt cię nie ocenia na podstawie tego, jaki samochód posiadasz. Czyli Rosjanie planują, żeby do 2035 dogonić mentalnie Polskę sprzed 20 lat. No chyba tak, bo tutaj się mówi, że właśnie to jest inny poziom motywacji, tak? Jeżeli ma się mieszkanie i samochód. Wiesz co, to też jest inny poziom motywowania społeczeństwa, bo wyjdziesz, przedstawisz ten plan i powiesz, że będzie ciężko i że trzeba ale będzie więcej mieszkań i samochodów. Ale będą samochody i mieszkania dla wszystkich. Wiesz, no mówię, bardziej to wyborczy program wydaje się niż ekonomiczny jakiś plan. To takie obietnice, tak? No, tutaj mamy po prostu wysyp różnego rodzaju obietnicy i próba spojrzenia, gdzie jest źle i powiedzenia, a teraz będzie dobrze. A jak? Wpiszemy na listę priorytetową. Tak. Da się. A, to tutaj produkcja samochodów musi wzrastać średnio rocznie o 10-15%. To fajnie. Ambitnie. No wiesz, no teraz to będzie może i rosła, chociaż tych chińskich. Paweł, żeby mogła rosnąć, to wyprodukowany samochód nie może wyglądać jak cegła i być tańszy od Chińczyka. Musi być tańszy od Chińczyka. No właśnie, musi być tańszy od Chińczyka i nie może wyglądać jak cegła. A w tym momencie oni... To drugie to trudno osiągnąć. No właśnie. Więc to, że wyprodukują, no to musi być konkurencyjne. No, bez automatyzacji, bez know-how, którego zatracili, bez podzespołów. Chińczycy przecież im nie sprzedadzą, bo sami zalewają ten rynek, więc dla nich to jest w ogóle nie na rękę. Znaczy, no wiesz co, jest to możliwe, tylko że to będą chińskie samochody. To co zresztą obserwujemy, nie? Czyli będą po prostu składać chińskie samochody, czy tam jakieś podzespoły. Być może Chińczycy w którymś momencie wprowadzą, mówiłem wielokrotnie, budżetową wersję na rynek rosyjski i Rosjanie będą skręcać te chińskie samochody i wysyłać te pieniądze do Chin. Tak, no bo to tak będzie. No ale to oni z tym walczyli. No ale to walczyli z zachodnim, bo to ale jak do Chin to może będzie dobre wtedy. Zobaczymy. Natomiast... No bo tu nie ma moim zdaniem takiej możliwości, żeby przemysł motoryzacyjny, który nawet w tych Chinach budował się przez lata i to kopiując tak naprawdę zachodnie rozwiązania, mają dostęp do know-how, pamiętaj, i do tego wszystkiego. Mają do milionów inżynierów dostęp. Tak, no tam się te samochody tak w którymś momencie, wiesz, montowały, oni sobie wszystko to ładnie pospisywali, pokopiowali, rozwinęli, no i teraz mówią, to robimy swoje, nie? No i zalewają ten świat tymi chińskimi samochodami, które są tańsze, no ale ile lat to wymagało, wiesz, tego uczenia się, nie? A tu Rosjanie tak chcą, tak wiesz, co roku. Ale taki, widzisz, taki procent składany, zauważyłeś, że tak sobie będzie tam 15? Tak, tak nie? Dlatego na przykład Excel przyjmie.
Na przykład dlatego te mieszkania jest te niby 5%, ale do 2050. No to do 2050, jak sobie w Excelu wpiszesz po 5%, no to tak, to ci może wyjdzie. Solidna suma. No, więc to takie Excelowe bardzo. Tak. No i co tutaj sobie dalej czytamy? Tak? Bo chyba warto w tym momencie to powiedzieć, że to jest tak, jakby Putin dał liczby i czas wykonania, a oni w Excelu po prostu odwrócili to i żeby napisać raport. Wpisali sobie, ile to w Excelu będzie. Z mieszkaniami powiedział do 2000, na początku powiedział do końca mojej kadencji, to wpisali, nie wyszło, to za duże liczby, nikt nie uwierzy. To rozszerzyli 2030, nie wyszło, rozszerzyli 2035, no to w niektórych rzeczach wyszło, a przy tych mieszkaniach nie wyszło, no to powiedzieli 2050. No z grubsza, słuchajcie, to tak wygląda. Jakbym miał się tutaj zakładać, jak to było tworzone. No bo skąd ten rok 2050? No wydaje się, że chyba to jest jedyny powód. To może przejdźmy do tego, żeby to osiągnąć, to czego gospodarka wymaga. Nowa jakość gospodarki narodowej na poziomie globalnym i regionalnym, intensywny rozwój technologiczny wymaga z kolei wzmożonej pracy w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jest to rozwój nauk podstawowych nastawionych na wyzwania globalne oraz nauk stosowanych, rozwiązujących wielkoskalowe problemy z zakresu potrzeb rządowych. Obronność, bezpieczeństwo biologiczne, administracja oraz tworzenie wspólnej bazy technologicznej, materiałoznawstwo, elementy sztucznej inteligencji, technologie kwantowe. Po drugie, zapewnienia ciągłej interakcji nauki i biznesu mającą na celu unowocześnienia technologicznie produkcji masowej. No i patrz, rozwiązanie jest bardzo proste. No nie za bardzo, bo tutaj trzeba postawić na naukę i wyszkolić ludzi. No i tu się zakłada tak, wzrost efektywności produkcji, zwiększenia wiedzochłonności gospodarki rosyjskiej poprzez zwiększenie zarówno krajowych, jak i importowanych wyników badań i rozwoju na poziomie 3,5% od obecnego poziomu. Wymiana wyników, no i tu pytanie jest, ja w to nie wierzę, ale oni zakładają, wymiana wyników B plus R z zaprzyjaźnionymi krajami w wymaganych ilościach jest możliwe tylko wtedy, gdy dysponujemy własnymi wynikami, czyli oni chcą, tylko pytanie jest z którymi, z Koreą TB plus R chcą, czy z Iranem TB plus R chcą robić. No jeszcze muszą mieć jakieś swoje do wymiany, no to swoje jeszcze może z tymi krajami będą miały, no ale pytanie jest, co taki Iran czy Korea im dostarczą w tym zakresie. No ja mam tu pewne wątpliwości, a w przypadku Chin obawiam się, że nie będzie wymiany, bo na razie tej wymiany nie ma. Postawienie na własną naukę i rozwój naukowców i rozwój, całej nowoczesnej technologii, słuchaj, no mamy przykład Polski. No, ale jest poczekaj, to na jakimś etapie możliwe, no ale z zachodu i skali tego, co się dzieje, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, no nie jesteś w stanie dogonić. Zwłaszcza, że demografia ci się sypie i budżet na autostrady będziesz lał i na mieszkania, i samochody, i na tą naukę. No nie, teraz musisz jeszcze na zaawansowane technologie, bo oni zakładają wzrost. No tak. Wzrost w PKB zaawansowanych technologii i wiedzochłonnych do 40%. Czyli już nie ta ropa, tylko będzie te zaawansowane technologie. Tak jak w Chinach, tak? Tak. Że mniej więcej podobny Chiny plan. mają 10 razy więcej ludzi i pewnie ze 30 razy więcej inżynierów niż Rosja. No ale wiesz, to w PKB, więc można powiedzieć, że wiesz, nie? No ale wiesz, oni mają jakieś tam faktycznie podstawy do tego i mają ten kapitał i te technologie już a tu trochę od zera zaczynasz. No tak, właśnie, bo to jest nie dość, że ze związanymi nogami, to jeszcze startujesz z lasu przed stadionem. Nie, że na bieżni, tylko jeszcze wcześniej. No to tu też to troszeczkę wygląda śmiesznie. Ja rozumiem, że wiesz, Związek Radziecki miał bardzo dobrych naukowców i tak dalej, ale mówiliśmy o tym, że w tym momencie naukowców w Rosji jest chyba 3 albo 7, teraz nie pamiętam, razy mniej niż za czasów Związku Radzieckiego, więc
potencjał jest dużo niższy już teraz. No i teraz zakłada się, że te zaawansowane technologie umożliwią zwiększenie kapitalizacji zasobów naturalnych, bardzo ładnie to brzmi, i potencjału rolniczego poprzez zwiększenie głębokości ich przetwarzania i eksportu. No jak czytać? Czytać to tak, że oni już chcą, nie dość, że jeszcze te zaawansowane technologie, to jeszcze mówią, że nie będą robić i takiego zboża wysyłać, tylko i nie będą tej ropy wysyłać, makarony. tylko będą tu przetwarzać, już będą produkty gotowe, tak jak, czyli ten chiński taki model, nie? Czyli oni będą wszystko przetwarzać z tych zasobów naturalnych dzięki rozwoju tej nauki i zaawansowanych technologii i eksportować to. No i tu trzeba liczyć się, że to będzie, że duży eksporter, tak. Wzrosty będą kolosalne. Efektem powinien być wzrost PKB w sektorach wiedzochłonnych i zaawansowanych 35%. Aha, nie, to jest to wcześniejsze, to już, co powiedziałeś. To już tak, mówiłem. No i teraz jeszcze tutaj jest, zobacz, tak, w okresie aktywnej modernizacji konieczne jest stworzenie trwałych przewag konkurencyjnych dla krajowych producentów w oparciu, i teraz tak, jak oni chcą te przewagi, tu się wskazuje tylko jeden element, że oni będą mieli przewagę konkurencyjną, ponieważ mają dostęp do zasobów naturalnych. Okej, ale stracili przewagę przy technologii wydobycia tych. A nie, to jest, ale dostęp, bo jakby sam dostęp, to już wielokrotnie mówiłem. Słowo dostęp jest fałszywe, bo to, że leży w ziemi, to nie wyjmujesz tego, jeżeli nie masz technologii. Tak, Afryka ma duży dostęp, wiele krajów ma duży dostęp, Wenezuela ma duży dostęp, ja to wielokrotnie powtarzałem, natomiast niestety właśnie to myślenie udziela się polskim doktorom, którzy mówią, że Rosja ma dużą przewagę konkurencyjną, bo ma dostęp do zasobów naturalnych, bo w Rosji jest dużo zasobów naturalnych. No fajnie, tylko że te zasoby naturalne muszą być wydobywalne i jeszcze musi się opłacać wydobywać. No mamy te przykłady, że są złoża, na przykład złota w Rosji, które się nie opłaca wydobywać. Mamy złoża węgla, które nie opłaca się wydobywać, tak? I tak dalej, i możemy sobie wymieniać, to jest raz. Drugie, bardzo często trzeba mieć odpowiednią technologię, wiedzę, żeby wydobywać to i obrabiać, tak? No ale tutaj o tym jak gdyby się nie wspomina. To ja tylko wrzucę tą informację, jak mówiliśmy o tych rafineriach program, że serwisanci, technolodzy i tak dalej, to były często firmy zagraniczne. No i zostało. Ale Mateusz wrócił. Oj, Pawle, wyrzuciło cię? Nie, ciebie. Nie. Ja może wrócę do tego tematu, jak mówiliśmy o rafineriach, że technologie i serwisanci i tak dalej, to były firmy zachodnie, więc Rosjanie nie dość, że będą musieli inwestować w rozwój sztucznej inteligencji, w rozwój nowoczesnych technologii i tak dalej, ale będą musieli też odbudowywać ten potencjał, który utracili w wyniku wycofania się tych firm zachodnich, żeby mieć dostęp w ogóle do tego, więc tu cały czas mamy krótką kołderkę, albo finansową, albo ludzką, demograficzną. Tak, ale tu teraz się zaczyna chyba najbardziej ciekawie, bo tutaj efektem modernizacji rosyjskiego przemysłu, biznesu będzie zwiększenie potencjału badawczego kraju do poziomu zapewniającego zdobycie czołowej pozycji na światowych rynkach zaawansowanych technologii. No, czyli nie to mamy nie jest problemu. Tak? Nie. To tylko wystarczy chcieć i w 5 lub 7 kluczowych obszarach, co ciekawe kluczowych, dołączy Rosja do światowych liderów. Czyli jak teraz te chipy, tam wiesz, Amerykanie w tej Arizonie z tymi Tajwanami, to pyknie się My tu do 2035. Za Syberią. Tak. I tu coś ciekawe jest bardzo często dopisywane tak liderów pod względem potencjału naukowego, poziomu edukacji i chyba jest tak doklejane, ktoś na końcu doklejał, i opieki zdrowotnej.
bo co jakiś czas komuś się przypomina i opieki zdrowotnej. Bo jak to czytasz, bo zapomnieli. To ja mam wyobrażenie, no okej, komu zabrać? Nie, no to tu doklejają, że opiekę zdrowotną zostawią. Zostawią, tak. I teraz jest też dobre. Przełom w technologiach neuromedycznych, genomicznych, technologiach sztucznej inteligencji w połączeniu z zaawansowanymi technologiami środowiskowymi w poszukiwaniu i przetwarzaniu minerałów, czyli no tutaj Rosja wyrośnie na lidera. Tak? Teraz tak, gdzie będzie jeszcze liderem? W przemyśle i w technologiach lotniczych, kosmicznych, w systemach załogowych, bezzałogowych, w technologii energetyki jądrowej. Czyli w sumie no chyba wszędzie. Tak? To wiesz co, chyba to wszędzie, tutaj jeszcze bo jest. To brzmi jakbyśmy wzięli książkę tam, nie wiem, najbardziej gałęzie gospodarki, które przynoszą największe PKB krajom i po prostu je sobie wypisał i mówił, no, że teraz będziemy liderami. Tak, i teraz jakbyście, oni nie zapomnieli też o IT, bo będą dostarczać alternatywne rozwiązania programowe w zakresie bezpieczeństwa, aktywności życiowej, cyfrowe platformy przemysłowe będą tworzyć. No bójcie się tutaj chińskie i zachodnie firmy, no bo Rosjanie wchodzą z alternatywnymi swoimi rozwiązaniami, których przez 30-40 lat się nie udało, ale teraz się uda wytworzyć. Tak. Po co im była ta wojna? Przecież mogli zaprogramować sobie te przełomy i wszystkich wchłonąć technologicznie. Tak już mówiąc poważnie. To jest całkowita abstrakcja. I tak wygląda ten raport. Teraz przejdziemy może do zagrożeń, które wymienili, czy w ogóle nie ma sensu? No wiesz co, no tutaj jak gdyby cały czas będą, tutaj jest taki troszeczkę, przepraszam, ale to już nie mogę, bełkot, czyli mówią, że jak ten system finansowy tego wzrostu gospodarczego, dostosowanie strukturalne opiera się na nowej równowadze między wzrostem gospodarczym napędzanym konsumentami, a skąd tych konsumentów wziąć, bo ich trochę wymiera teraz na wojnie, ale okej, a wzrostem gospodarczym zorientowanym na inwestycje, czyli będą mieli taki balans, wiesz, że ludzie będą więcej konsumować, oni dzięki temu, że oni więcej konsumują, przeznaczają na inwestycje tworzą i to będzie takie perpetuum mobile, że będzie się samo napędzać. O efektywności transformacji makrostrukturalnej będzie decydowała możliwość koncentracji środków finansowych w celu zapewnienia działalności inwestycyjnej, a także motywacji ze strony państwa i biznesu jej rozbudowy. Czy nikt na to nie wpadł na świecie wcześniej? No nikt. Nie, no Chiny wpadły, no ale wiesz, oni teraz będą lepiej to robić niż Chiny, bo Chiny pewnie jakieś błędy tutaj popełniły. No i tu w którymś momencie zaczynają wpisywać, że gospodarka rosyjska odczuwa i nadal będzie odczuwać pilne potrzeby środków finansowych na realizację jednak tej transformacji, więc tak nie do końca perpetuum. Co więcej, finansowanie transformacji w miarę potrzeb, a nie w zakresie dochodów generowanych przez gospodarkę, no będzie tworzyła tutaj pewne problemy. Jedyną realną opcją w tej sytuacji jest przedłużenie finansowania. Do dróg. Czyli będziemy się w jakiś sposób zadłużać. Ale gdzie? No nie napisali. No bo to też chyba, że nastąpi jakiś przełom. Bo kilka przełomów jest zaprogramowanych. Bo oni mówią, że w nadchodzących latach system finansowy będzie musiał dwa problemy, takie widzą. Lokować instrumenty pożyczkowe, czyli jakoś, to właśnie problem jest, tak, oraz minimalizować skutki presji inflacyjnej spowodowaną zbyt szybkim rozwojem. Do drukiem pieniędzy. No, a więc oni mówią, że no tu mamy dwa problemy, których jeszcze nie rozwiązali. Jak lokować instrumenty pożyczkowe, czyli skąd wziąć pieniądze, czyli jak stworzyć instrumenty pożyczkowe, żeby ktoś chciał, no, że tak powiem, opłacić to.
nie? Czyli na przykład tworzyć jakieś obligacje skarbowe rosyjskie, które ktoś będzie wykupywał, na przykład własni obywatele, tudzież oligarchowie, tudzież zachodnie firmy, znaczy chińskie, przepraszam, z krajów przyjaznych. No i tu trzeba wymyśleć. Chyba rozwiązałeś cały ten raport w tym momencie. Dlaczego? Te obligacje muszą się sprzedać. Więc całe te mambo jumbo na 40 stron jest skierowane do rosyjskich obywateli przed emisją obligacji. Tak, bo tutaj całe ten jumbo mambo mówi się tak, możliwe źródła utrzymania działalności inwestycyjnej to budżety różnych szczebli, bezpośrednie inwestycje budżetowe, fundusze dużych firm, emisja obligacji, fundusze private, no wymyślili wszystko, stymulowanie nabywania akcji przedsiębiorstw krajowych i tak dalej, preferencyjne kredyty, aby utrzymać działalność inwestycyjną i wykazać priorytety inwestycji państwa, wskazane byłoby wdrożenie 5 nowych, dużych projektów na poziomie krajowym w kluczowych obszarach transformacji strukturalnej. Dokładna liczba projektów jest nie najważniejsza, czyli oni chcą zrobić takie mega projekty państwowe, wrzucić tam dużo kasy i patrzeć jak to wszystko płonie. Niesamowite. I teraz tak, dla każdego projektu trzeba wybrać bank główny spośród banków kontrolowanych przez państwo i ten bank będzie finansował to. A skąd? No to bank będzie się martwił. Niech bank się martwi. Plan jest, a po stronie banku jest zapewnienie finansowania. Nie do końca, bo tutaj się mówi, że zachętami mogą być specjalne systemy refinansowania w zakresie stóp procentowych, tak, głównie na początkowych etapach, czyli że jeszcze ludzie się może zrzucą, oraz instrumenty zabezpieczające ryzyko. Czyli będzie taki, mega projekt, po to się zrobi jakieś takie obligacje korporacyjne, projektowe, ten bank zrobi i może na przykład ludzie na początku będą się do tego dorzucać i to kupować. No dlatego mówię, że centralny, to musi być coś takiego miś na miarę możliwości rosyjskich. Na misia sprzedajesz obligacje, miś później zrobi się protokół zniszczenia misia i wszystko. Tak, czyli żebyście zrozumieli. Mamy projekt budowy tych autostrad, to jest tam mega projekt numer 1, nie? No i ten mega projekt numer 1 na przykład robi Alfa Bank. Finansuje. Ten Alfa Bank wypuszcza obligacje jakieś, na przykład autostradowe. Tak? No tam on się niech martwi. Tak. Bank centralny musi zapewnić bankowi matce refinansowanie w zamian za utworzenie pakietu aktywów w trakcie realizacji projektów, a Ministerstwo Finansów finansowanie świadczeń i instrumentów zabezpieczających ryzyka w krytycznych przypadkach. I tu od razu jest podany ten krytyczny przypadek, czyli dokapitalizowania banku. Protokół zniszczenia już jest wydrukowany. Czyli to ma być tak, bank puszcza te obligacje ktoś kupi, no, na przykład inne banki albo inne firmy. Ryzyko i wszystkie instrumenty związane z ryzykiem, no to odpowiada bank centralny i Ministerstwo Finansów. Czyli, że się w razie czego oni, jeżeli się to na przykład za mało sprzeda lub będzie za mało finansowanie, no to wtedy oni dokapitalizują, czyli dodrukują. Nie? Czyli takie, no jakby to powiedzieć, no ileś... Dodrukują, spowodują inflację, inflacja zeżre zyski z tych obligacji, w sumie no... To dobrze, żeby teraz to tak wytłumaczyć na polski język, to tak jakbyśmy zrobili takich jak CPK, tylko nie, że CPK 1, tylko budowa lotnisk w Polsce wszystkich, nie? I będziemy budować 10 CPK i to jest taki jeden projekt, mega projekt i teraz to będzie robiło PKO, nie? SA. Tak. Skrzydlata Polska z PKO, obligacje narodowe, coś tam. Tak. I takich projektów tak z 5 przynajmniej. Na początek. Bo potem jak się rozkręci, no to... Karuzela musi się kręcić, więc wiesz. To będzie więcej, takich mega projektów.
No i z tych mega projektów potem będzie to już się samo napędzać, bo jak one powstaną, no to będzie zwrot z inwestycji, tylko to trochę trwa ta budowa. Chyba, że autostrad, inwestycja jest nietrafiona, bo może być tak, że inwestycja jest nietrafiona. Inwestycja może być skorumpowana i rozkradziona. Autostrada może się sypać zaraz po wybudowaniu. Wiesz co, najłatwiej z tymi autostradami. Ja nie wiem, kto dostanie te projekty budowy. Ja już wiem. Który bank na te IT i te nowoczesne technologie, te chipy i te inne rzeczy. Wiesz, te autostrady to jeszcze da się wybudować, ale jak ten rozwój, weź teraz od zera, tam wiesz, zacznij robić chipy. No, albo te samochody też, nie? Chociaż no. Wiesz co, chyba. Te autostrady to chyba najmniejszy problem, tak? Wiesz co, autostrady najłatwiej zweryfikować korupcję. Tak. Rozwój chipów możesz palić. Możesz popłynąć tak, tony. Że oj. No. A więc słuchajcie, no proponuje się mega inwestycje na miarę chyba Związku Sowieckiego, jak nie większe. Trochę mi się kojarzą właśnie te takie wielkie plany z czasów radzieckich i tam jest, wiesz... No, ale wiesz, ile taka mega inwestycja do PKB wniesie? Tak. No dużo. Tak. No bo to... Nawet taka jedna. Tak. No. Z tych wszystkich domów, co powstaną, co miały iść produkty na budowę fabryki, przecież to też wnosi. Bo dla PKB nie jest ważne chyba, gdzie te cegły zostaną położone. Nie, no jakie? No. Ważne, że zostaną wpisane. Tak. Więc tu ja widzę pewien potencjał na następne dekady dla samurajów Putina. No i czynnik technologiczny, to znaczy psychologiczny, że no będzie rośniemy. Tylko jakoś tak. No i teraz jest tam tak dalej, a potem jest o ropie. To sobie ktoś wkleił, bo jest scenariusz bazowy zakłada, że nominalna cena ropy naftowej pozostanie niezmieniona do 2035 na poziomie $70 i tak dalej. Dekadę do przodu? Dobrych tych dekadę. No i oni już dekadę mają do przodu, to po pierwsze, a po drugie się zastanawiam, wiesz, bo tu mają takie, wiesz, plany i tak dalej i nagle tak jakby ktoś zszedł na ziemię i powiedział, a jeszcze o ropie trzeba napisać. Że nie, no to jest tam ważne, no bo jednak to jest czynnik, który dużo wnosi do PKB Rosji, więc warto by było. No ale to już, wiesz, teraz mają być przecież te nowe technologie, 40%, to już ta ropa powinna się... Ale do 2035 jeszcze ropa musi finansować, później dopiero te technologie. Okej. No i teraz tak, to jest co ciekawe, bo mamy potem jakieś różne tabelki, tak, z których nic nie wynika, znaczy to te takie Excelowe, że tak ten procent składany i dalej czytamy, najdynamiczniej rozwijającym się sektorem rosyjskiej gospodarki w scenariuszu bazowym, bo tam jest, wiesz, bazowy, optymistyczny, taki ten, nie? Znajdują się branże produkcyjne wysokiej i średniej technologii. I teraz ropa się nie będzie rozwijać, nie. Te surowcowe nie, bo słuchajcie, teraz się śmiejemy, ale to jest ważne, to pokazuje odklejenie niestety tych Rosyjskiej Akademii Nauk od w ogóle chyba świata rzeczywistego, albo kazali zrobić, to napisaliśmy, nie? Bo tak, co się w Rosji ma rozwijać i na czym ten rozwój będzie, tak? Usługi telekomunikacyjne, finanse jako finanse, to dla mnie to jest też jak gdyby jakiś, że ten system bankowy to będzie jak gdyby największy wkład w rozwój PKB, badania i rozwój, usługi biznesowe, opieka zdrowotna i to się ma najbardziej rozwijać. No, czekaj, ile szkoli się lekarza? No. Z dekadę. Tam wiesz, studia plus jakaś praktyka, to oni teraz muszą jakiś mega nabór zacząć robić na studia medyczne, bo brakuje im. A to ma być jedna z głównych gałęzi. Tak. No i dalej się wymienia, że trochę słabiej, ale budownictwo, potem... Jak trochę słabiej, a te jak autostrady i mieszkania? No właśnie tu nie jest koherentne, że najpierw najbardziej się będzie rozwijać według nich te branże produkcyjne wysokiej technologii. Czyli roboty będą budowały mieszkania i autostrady. Co? Roboty.
I No to roboty będą. chyba medyczne, no bo nie budowlane, że Tak, medycyna ta medycyna jest tak właśnie tak, bo to mówię, to bardziej takie wyborcze mi, wiesz, trochę ten. Dynamika produkcji dla takich rodzajów działalności gospodarczej jak rolnictwo, górnictwo, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, wody znacznie odbiega od średniej ekonomicznej o stosunkowo niskiej dynamice w energetyce, czyli to będzie się wolniej rozwijać, decyduje zarówno ograniczenie w zwiększaniu eksportu, jak i trend efektywności energetycznej Rosji na świecie. Czyli oni jak gdyby zakładają, że to oni będą odchodzić od tego rolnictwa, czyli słuchajcie, to jest taka transformata na maksa. Oni mówią, że tam do tej pory to było górnictwo, ta ropa, produkcja gazu, rolnictwo. To się będzie słabiej rozwijać, będzie się tam jakoś rozwijać. Ty myślisz, że oni chcą zaorać wszystko, w czym są dobrzy, kosztem nierozwinięcia się w tym, tego, w czym są źli? No to mówię ci, dla mnie to jest pierwszy raz i to jest poważne, a więc muszę to poważnie traktować. Poważny. To jest cytowane, więc wiesz, tak, w artykułach. Tak, później. No bo tutaj wiesz, na przykład takie rolnictwo ma się rozwijać tam, wiesz, 1,5%, nie? Przemysł tam jakiś ten mniej, nie? Ale na przykład hotele, restauracje 3 ponad i tak dalej, nie? No to akurat hotele, restauracje można, bo zamkną ich tam wszystkich w tym kraju. No właśnie, tak. To tak. Wiesz co, bo ja się tak zastanawiałem. Jeżeli Rosjanie chcą sobie zrobić autarkię i wiesz, mówić, że te 2 pary kaloszy w tym sklepie i ten chiński komputer na chińskim softie, gdzie oni nic nie rozumieją, to jest te wspaniałe dobro, to jedyną opcją, żeby utrzymać tych ludzi w tym kraju, to jest zamknięcie granic. Bo ja nie wyobrażam ale sobie inaczej. Wiesz, tu są na przykład takie kwiatki, że tak, działalność gospodarcza, zdrowotna i związana, ten początkowy okres 3,9, potem 4,6, 4, 4, 4. Tak, to jest z takich większych. I to będzie prawie tak jak obrona, bo właśnie obrona i obowiązkowe usługi. To też ciekawe tak nazwali. Co to znaczy obowiązkowe usługi? Nie wiem. Tak po rosyjsku też jakoś, no. I tu, słuchajcie, największy wzrost i to też jest następny trop, nie ma być teraz, a ma być dopiero od 2025. I ogólnie to i słuchajcie, co tutaj ma rosnąć. Ale ten przemysł zbrojeniowy to on ma rosnąć dopiero w 2025? Nie, teraz 4% ma być wzrost. Średnioroczne tempo wzrostu produkcji według rodzaju działalności gospodarczej. Tak? To tak mniej więcej 4%. Nie wiem, ja to mogę jak chcesz to wrzucić, tak? To na ekran, żebyście też widzieli, to mam akurat też już przetłumaczone. Czekajcie, zaraz sobie to rzucimy, to będzie widać. No i moim zdaniem to są takie tutaj perełki, tak? A więc widzisz? Tak. Czy jeszcze nie? Tak, mam wrzucone. Dobra, a więc widzisz, patrz, rolnictwo to tam słabo, przemysł słabo, znaczy to też ma się rozwijać, tak żeby nie było, bo to wszystko ma się, tak, nie? Tutaj jak gdyby zakładają, ale zobacz, to co mamy największe te wzrosty, jeżeli chodzi o 2020-2025, telekomunikacja, finanse, ubezpieczenia będzie się rozwijać, badania i rozwój, inne usługi, ale to ma spadać, to też tego do końca nie rozumiem, jak oni sobie to wymyślili, że teraz tak. Rozwijać się przy spadku. Ale dynamika ma spadać, natomiast tak, obrona, obowiązkowe usługi, no to tu widzisz 4, potem 5,2, 4,3, tak, natomiast co ciekawe, ta zdrowotna dosyć mocno też 3,9, publiczne, społeczne i prywatne też, to chyba chodzi o zdrowotne, tak samo, nie, edukacja też się będzie rozwijać, nie. No takie... Musi się edukacja rozwijać, bez niej nie będzie tego postępu. Tak, a więc widzimy, że ogólnie bardzo ciekawe pomysły, no ale które też jak gdyby pokazują, że wiesz, oni gdzieś to, że to jest inaczej, nie to, że to jest realny, ale że to jest raport i prognoza Kremla, tak, no bo mamy te wydatki obronne,
I to jak gdyby uwzględnia, natomiast no, mamy te mega projekty i to jest nowość. I to jest moim zdaniem nowość, której do tej pory nie było i teraz te mega projekty mają być wszystkie tworzone własnymi środkami. I zarówno finansowo mają być refinansowane własnymi środkami, czyli nie zakłada się jakieś pożyczki. Własne know-how. Czyli tak, własny kapitał, własna technologia i jeszcze tam zapomnieli jednej rzeczy dodać, a o tym chyba nie znajdziesz w raporcie, bo ja nie widziałem. Nic nie ma na temat ludzi. Kto ma to robić? No jest wśród zagrożeń, że demografia jest głównym zagrożeniem. Jest wypisane. No ale to do zagrożeń jeszcze przejdziemy na końcu, natomiast no nie jest wymienione no bo żeby wybudować autostradę, to potrzebujesz albo tych robotów, albo ludzi jednak, nie? Kapitału, no jakieś tam technologii. Może do budowy autostrad takiej słabszej niż do budowy tych chipów i innych tych high-techowych rozwiązań. No natomiast no dużo ludzi jednak potrzeba, żeby wybudować. Tak samo te mieszkania. A oni ograniczają napływ migrantów, bo o tym mówiliśmy. I to będzie proces, który będzie skutkował na najbliższe lata. A więc chyba, że się zmieni coś za kilka lat, natomiast no w tym momencie mamy historyczne minima, jeżeli chodzi o zatrudnienia. Chyba, że oni, chyba, że oni chcą zakończyć wojnę i tych mobików. Nie, bo są wydatki. Te wydatki po co byłyby? Żeby straszyć, że znowu mogą. No okej. No ale wiesz, te wydatki powodują, że tam ludzie muszą pracować, bo nawet, rozumiesz, no nie mogą, bo tak to by, wiesz, zamknęli te fabryki. No chyba, że te wydatki będą rozkradzane, że wrócą do praktyki z lat 90., że wydatki pójdą, ale nie będzie potrzeba ludzi, bo nie będzie się produkować. No okej, no ale mamy prawie 1,5 godziny, to pomówmy o tych zagrożeniach, o których które wymienili, bo tak naprawdę to chyba macie już obraz, jak wygląda taki raport i co tu więcej komentować. Jednym z najważniejszych, i to jest pierwsze zagrożenie, to jest oczekiwanie spadku liczby ludności i wzrostu obciążeń demograficznych. O tym nie mówiliśmy. Społeczeństwo rosyjskie się starzeje, a obciążenia, no te takie różnego rodzaju emerytury, renty, wsparcia i tak dalej są bardzo wysokie, a Putin je jeszcze zapowiedział, że będzie podwyższać. Więc najbliższa dekada to jest mniej kasy w garnuszku na inwestycje i rozwój, więcej trzeba przeznaczyć na obsługę tego starzejącego się społeczeństwa. No i nie rosną nowe pokolenia tych inżynierów, tych żołnierzy i tych pracowników fabryk, bo przyrost jest też bardzo niski. Nie ma napływu imigrantów, to co powiedziałeś. Drugim zagrożeniem, które zauważają, jest krytyczne uzależnienie od zagranicznych technologii i importu. Teoretycznie plan jest, my to zrobimy, my to damy radę, ale jednocześnie w tym samym raporcie stwierdzają, że jest krytyczne uzależnienie od zagranicznych technologii i importu. Jak to połączyć? No, że muszą dać, że muszą zrobić dać tak? technologię. Tak, że tutaj musi być jakiś transfer technologiczny. Oni jak gdyby tego nie rozwiązują, bo zakładają, że te technologie trafią do Rosji. No bo inaczej to się przewraca, no bo jak nie masz technologii, to jak ten high-tech budujesz bez tej technologii? No ale tym, że tak powiem, się nie martwią i... oni tylko raportują, co trzeba zrobić i jakie są zagrożenia, tak. A ktoś inny... To nie oni dali, wiesz co, raport, prognoza, to ktoś inny będzie robił. Niech on w sumie tak, oni dali wytyczne. Napisaliśmy, że jest takie zagrożenie i że musicie to zrobić. Nie? Następne zagrożenie, oczekiwany spadek wpływów z tytułu eksportu węglowodorów, czyli nie ma tego źródełka ropy i gazu i sprzedaży w nieskończoność, zwiększania, nie ma zastąpienia zachodnich odbiorców przez azjatyckich odbiorców czy z Afryki, wpływy będą spadać, a wpływy ze sprzedaży, z podatków, ogólnie z całego sektora tego, to jest około 50% PKB rosyjskiego, więc
środki. No troszkę mniej teraz. No teraz troszkę mniej, no bo już to spada, więc no będzie PKB spadać. Tak, dlatego wiesz, to jest trochę tak połączone. Właśnie, jak zrobić ten wzrost, skoro tu będziemy mieli na pewno spadek? Tak, bo oni robią te zmiany, ponieważ tu będzie spadek, no to produktu krajowego brutto w tym 2035, no z wielu jak gdyby względów, to już wielokrotnie mówiliśmy o tej ropie, dlaczego tam to według nich będzie spadać. I to jest ta polityka transformacji, czyli odejścia od surowców, a przejścia, tak jak powiedziałem, na technologie, na produkty wysoko przetworzone, na właśnie finanse, telekomunikacje, liderzy, jeżeli chodzi o badania, liderzy, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie. Rosja ma się stać. A odejść od tych surowców. Kolejne zagrożenie, znaczny wzrost zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznych i wewnętrznych. No i tego akurat nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, po co oni to wrzucili. No, ale żeby zepsuć humor komuś? Nie? Nie wiem. To jest realne. To podali. No tak, właściwie. Jest to realne. Tarcia wewnętrzne, tarcia zewnętrzne, sankcje, nie sankcje, bunty, wiesz, jakieś migracyjne tematy, ataki terrorystyczne, to wszystko jest tym, z czym Rosja będzie się mierzyć w następnej dekadzie. I to może utrudniać swobodny rozwój i budowanie. Tego do końca nie rozumiem. Włączenie rosyjskich firm do zachodnich łańcuchów wartości co do zasady na warunkach gorszych dla rosyjskiej strony. To chyba wspomnienie przeszłości, ale też zagrożenie na przyszłość? Nie wiem, ja też gdyby nie rozumiem, bo oni odchodzą od tych, mają być rosyjskie wartości. Tak? No właśnie, więc, ale gdyby dołączono, no to będziemy znowu tym chłopcem do bicia? Nie, oni tutaj, wiesz, wymieniają, że będą takim integratorem, ponieważ są wielokrotnie mniejsi niż gospodarka Chin, będą mediatorem lub koordynatorem przestrzeni gospodarczej i będą mieli zdolność koordynowania różnych sprzecznych interesów, zwielokrotnienia efektów integracyjnych dla krajów partnerskich i pełnienia roli gwaranta bezpieczeństwa zbiorowego. Okej. Dla Chin i dla Indii. A po co Chinom i Indiom w ogóle do tego Rosję? Nie wiem, ale będą takim integratorem, że wiesz, że oni chyba chcą. Wiesz, tu jest cały czas ten jakiś pomysł, że oni będą tworzyć bezpieczeństwo światowe. Okej. Mogąc sobie poradzić z radarem, który dron rozwala. Awionetka. Ale... Kontrola nad dużymi rosyjskimi przedsiębiorcami na rynkach zagranicznych poprzez banki, ubezpieczenia, reasekuracje, ratingi, audyt, doradztwo i inne podobne narzędzia zgniłego zachodu. W sumie można tak to podkreślić. Czyli gdzieś ta ekspansja będzie zastopowana i nie będzie można za bardzo robić sobie interesów za granicą tym rosyjskim firmom. No, mówiliśmy o tych przewidywaniach, jeżeli chodzi o sankcje, że sankcje po konflikcie mówimy o rosyjskich ekonomistach, i to prawie każdy przewidują, że zostaną utrzymane. Tak, więc, no bo wiesz, rozwój, możesz sobie budować fabrykę procesorów, no i fajnie, ale te procesory, żeby zwróciło ci się ten nakład w rozwój tego procesora, to wypadałoby, żeby ktoś kupił. No, kraje przyjazne będą kupować. BRICS. Okay. Kolumbia teraz ma dołączyć do BRICS, Kolumbia będzie kupować rosyjskie procesory. Potrzebne im te rosyjskie procesory na pewno. No wiesz, żeby to można było sprzedać, to mamy tak jak przykład rosyjskich samochodów w Rosji w konkurencji do chińskich. Muszą być lepsze albo tańsze. Bo cały świat się nie odwrócił od reszty, tylko Rosja po prostu jest teraz izolowana. Więc rosyjskie przedsiębiorstwa, które wiesz, wpompowały te miliardy rubli, rozwinęły tą technologię i co dalej? Wypadałoby to gdzieś sprzedać, a nie za bardzo będzie gdzie.
No tak, tylko że ta technologia, nawet jeżeli rosyjskie produkty teraz po wyjściu tych zachodnich, bo tutaj jak gdyby zakłada się, że te zachodnie firmy, bo to też jest ważne, żeby w tym całym raporcie, że zostaną usunięte z rynku. Coś tam może zostanie, ale ogólnie ich wpływ na rynek rosyjski będzie marginalny. No tak. A więc tutaj, jeżeli firmy jakieś jeszcze nie opuściły Rosji, to się muszą liczyć z tym, że zostaną albo przejęte, albo znacjonalizowane, albo jeszcze coś innego się im złego stanie. No tak, tu mam jeszcze informację w sumie łączącą się z tą poprzednią, rygorystyczne warunki dostępu rosyjskich firm do rynków zachodnich poprzez certyfikację, ograniczenia sanitarne, wymogi środowiskowe, potwierdzenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm i tak dalej. No tak, ogólnie świat się zmienia. Rosjanie, żeby nadganiać, najprawdopodobniej żadnych z tych wymogów nie będą przestrzegać. Nie będą spełniać. No i samo się osankcjonują wtedy, nie? Że nawet bez sankcji, gdyby zostały zniesione, no to one nie No i tak, wiesz, i tu dopuszczone. raczej zagrożenie bym widział, że wiesz, że te zachodnie jakieś tam standardy, czy zachodnie normy, czy środowiskowe, czy wytwarzania produktów będą gdzieś rozwijane przez te kraje południa, czy też Chiny i to jest zagrożeniem dla Rosji, no bo oni w tym momencie sobie, wiesz, przekierują te dostawy na te rynki, powiedzmy, wschodzące, rynki południa, Chiny, a w którymś momencie, jak nie będą mieli tych certyfikatów, to nikt nie kupi, tak? No dokładnie, więc tak naprawdę cały... Nie tylko Europa, nie tylko, wiesz, Zachód, tylko po prostu nikt, tak? No zostaną jakieś kraje afrykańskie, które... Czyli cały ten misterny plan zakłada, że musisz wykonać tytaniczną pracę, normalnie tworzyć pieniądze z niczego, ludzi i roboty, którzy będą leczyć i budować autostrady, konstruować i te mikrochipy, i te IT i wszystko, a na koniec i tak ci tego nikt nie kupi. Tak, wiesz co, najbardziej mnie zastanawia, bo oni tutaj zakładają, wiesz, jaki nakład na opiekę zdrowotną 11%. PKB? Tak, widzisz ile jest, tak? No więc tak, 11% PKB. Bo oni tutaj, wiesz, twierdzą nauka 4% PKB, edukacja 9%, to tych procentów im braknie. Chyba że będzie 200% normy. No, jakim tyle, wiesz, no chyba że wyrzucą te zbrojenia, tak? No to wtedy może trochę się zluzuje tych procentów, ale tak chyba za dużo procentów tam wypił. Słuchaj, tak? żeby być poważnym teraz przez chwilkę, a może trochę optymistycznym dla Rosjan. Gdyby oni nie inwestowali w tą zbrojeniówkę, gdyby oni nie prowadzili tych wojen, tylko te środki ze sprzedaży ropy, gazu, węgla, diamentów i wszystkiego, co wydobywają, inwestowali według tych wytycznych od 20 czy 30 lat, czyli od momentu, gdy Putin doszedł do władzy, to Ukraina wcale by może nie chciała na zachód, Kazachstan nie chciałby się od nich oderwać i tak dalej, bo no, mogliby się przejść jakąś transformację, no, dokonać jakiegoś cudu gospodarczego, no bo zachodni kapitał tam wpływał szeroko, środki własne mieli znacznie większe niż Polska czy Czechy, żeby dokonać tej transformacji, mieli większą populację, mieli najprawdopodobniej na wyższym poziomie rozwiniętą edukację, no bo w Związku Radzieckim zawsze gdzieś tych inżynierów było dużo, no i wszystko było. Tak, ale widzisz, bo tu są takie, bo zobaczmy, na co Rosjanie te, powiedzmy, wpływy surowców przeznaczali. Tak? Przeznaczali na, że tak powiem, utrzymanie armii, na bogacenie się oligarchów, no i tak naprawdę te wszystkie pieniądze były przejadane, tak można powiedzieć, od tych 30 rozkradane lat. I przejadane, tak. Rozkradzane, przejadane, kupowali sobie tam jakieś w Dubaju, tak, jakieś inne tam rzeczy. No i w tym momencie, słuchaj, pod wpływem jak gdyby teraz nagle chcą to zmieniać, nie? Znaczy wcześniej oczywiście były takie pomysły, ale one były i się nic nie działo, jeżeli chodzi o jakąś taką transformację tego, powiedzmy, i przemysłu, i w ogóle struktury, umowy społecznej, no bo tutaj wiesz, no to jest zmiana też umowy społecznej. Oni mówią, że oni wejdą do 10, bo tu na końcu jest tak, że Rosja stanie się, wejdzie parametrami do pierwszej 10 krajów rozwiniętych.
i że wyeliminowana zostanie bieda. Ja się aż boję o tych biednych ludzi w tym momencie. Tak, że będzie duża klasa średnia, dominacja klasy średniej i będzie wyeliminowana bieda. Znaczy, to tak, no być może to dosłownie. Pachnie mi obozem jakimś, tak. Nie no, bardziej tam wiesz, Ukrainą, tak? Tak, i będzie nowa umowa społeczna łącząca, to są już takie, wiesz co, na koniec to są takie, że tak powiem, bo tak, nowa umowa społeczna w społeczeństwie łącząca wolność jednostki, przedsiębiorczości i wysoki poziom odpowiedzialności społecznej wszystkich podmiotów gospodarczych. Utopia. Przecież to się tego nie da czytać. I oni to są poważne jakieś nazwiska. Kształtowanie się nowego modelu biznesu społecznie odpowiedzialnego wiąże się z przejściem w ocenie efektywności decyzji podejmowanych z czynników czysto ekonomicznych na czynniki społeczno-ekonomiczne lub społeczno-ekologiczne. To jeszcze tak chyba ktoś tam stwierdził, że fajnie jeszcze coś tam o ekologii. Tak, że zielono trochę, żeby ten na koniec, listek dać na okładkę czy coś. No słuchajcie, śmiejemy się, ale no tragiczny, ale trzeba to poważnie traktować, bo to pokazuje myślenie Rosjan, które moim zdaniem jest gdzieś oderwane, tak? Ja rozumiem, to że jest to, co powiedział ten chiński profesor, kokon informacyjny tak. Jest nałożony na Putina i raport, ale czekaj, i ten raport może być skonstruowany w taki sposób, żeby Putin go przeczytał i powiedział: o, to jest to, robimy. To robimy. To jest to, robimy. I oni będą, dlaczego to ważne, żeby to omawiać? Bo to czeka Rosję, tak? Czyli na razie jeszcze tych mega projektów nie widzimy, bo kasy nie ma i nie ma jeszcze tego modelu, ale no będą do tego dążyć, na pewno będą dążyć do wyczyszczenia tych firm zachodnich i kierowania, bo tu jest cały czas, że wszystko własnymi siłami. Tam nie ma jakiejś tam, coś tam jest, że tam współpraca, ale na zasadach partnerskich. Wiesz co, tam było jakaś informacja, że kradzież technologii jest okej. Coś, że sięganie po technologię... Tak, i że wymiana, ale musimy mieć własne do wymiany, to tam było, nie? Więc na początku musimy wytworzyć, a potem możemy się wymieniać. To tak jak w cywilizacji, nie? W jakiejś tam grze, że tam będą się wymieniać. Iran da im technologię, nie wiem tam, co tam będzie miał jeszcze, a oni coś w zamian i tak będzie. To, nie wiem, no dla mnie to jest jakaś utopia. Cały pomysł, natomiast trochę to też przypomina to co Rosję czeka, taki sowieckie pomysły z dużymi inwestycjami, z dużym jakimś takim kompleksem przemysłowo-zbrojeniowym, ale razem z oligarchami, bo zauważ, że tu cały czas jest gdzieś tam wymieniane i prywatny jakiś tam biznes. No i pytanie tak naprawdę główne, jak oligarchowie się na to w tym wszystkim odnajdą. Moim zdaniem oni się już na to zgodzili. Bo tak naprawdę masz 100 milionów ludzi, bo powiedzmy, że 30 zlikwidują biedę. Masz 100 milionów ludzi, którzy są w zamkniętym ekosystemie, w którym wszystkie gałęzie obsadzone są przez tłuste koty Putina. Tak. Czego potrzebujesz więcej? Nie potrzebujesz mieć 100 miliardów dolarów, wystarczy ci 20 miliardów dolarów. I to nie myślisz jak oligarcha. Nie. No okej, ale wiesz o co chodzi. Masz oligarchą nie zostaniesz, już widzę. Każdą gałąź masz na tym drzewie obsadzoną. Nikogo nie wpuszczasz z zewnątrz, nie grozi ci żadna konkurencja, możesz między gałęziami się tam naparzać, wiesz. No myślę, że wiesz, tutaj jest tak proste podejście, dopóki coś zyskujemy, no to wchodzimy, a teraz zyskują, no bo te zachodnie korporacje wypadają, tak. Będzie czyszczenie, będzie tam ostatnia jakaś spółka chyba bodajże z Australii, węglowa, jedyna chyba, która miała dochody, została zmuszona do sprzedaży biznesu. No i tak naprawdę nikt nie zostanie z tego zachodu, oni to kupią po w miarę okazyjnych cenach, no i zawsze coś tam z tego jeszcze uda się wycisnąć, a za jakiś czas może będzie jakiś reset, tak, bo oni też tak wiesz, niekoniecznie myślą dokładnie, moim zdaniem, zgodnie z tym raportem, tak, wydaje mi się, że
przyjmują taką strategię na przeczekanie, tak? Poczekajmy. Znaczy przeczekanie, ale jednocześnie z zyskiem, bo to, co teraz no na razie nie tracą. Bo zaraz, bo teraz tak, jak oligarcha kupi taką firmę, był ten przepis, który mówi, że najpierw państwo zabiera, a potem sprzedaje oligarchom, czyli oni nie popełnili przestępstwa, oni kupili na licytacji. Oni Putina. Tak, więc no jak co, to do rządu. Niech on się martwi. Tak, podatnicy się złożą w razie czego na odszkodowania, ale oligarcha jest czyściutki. Więc ten przepis jest dobrze skonstruowany i oni doskonale wiedzą, co oni robią. Tak, no oni są tutaj jak gdyby w tej Rosji i putinowskiej, i poputinowskiej bezpieczni. Tak? Na ten moment. Nic im nie grozi, bo władza w żaden sposób ich nie zmusiła do jakichś decyzji, które by kosztowały właśnie jakimiś reperkusjami. Bo nawet jest trudno im udowodnić, że oni są powiązani z władzą. Znaczy, że wie, że są powiązani z tym konfliktem, tak? No oni po prostu robią biznesy, tak? Z punktu widzenia takiego prawnego, tak? Kupują, sprzedają, tak? I tyle. Dobra, my też chyba mamy tyle, jeżeli chodzi o komentarz. Czy masz jeszcze coś do No ja jeszcze bym na ten temat, wiesz co, pewnie mówił, ale tutaj nie chcemy jak gdyby naszych widzów też przynudzić. Moim zdaniem bardzo ważny komentarz i to warto po ten materiał, myślę, nasz sięgać, żeby też zrozumieć, co w Rosji się będzie działo, jeżeli chodzi o przyszłe lata. No oczywiście, jeżeli ten reżim się utrzyma, no bo jak on się tam przewróci, no to przyjdzie ktoś inny i powie, że to są, no powie to, co my, tak? Ale też ważne, żeby zwrócić uwagę, bo za 2 lata, jak zobaczymy otwarcie jakiejś autostrady w Rosji, to też będziemy wiedzieli, co, jak, z czym się je i to nie będzie oznaczało, tak, autostrady, koleje szybkich prędkości, to będą te kierunki, jakieś takie mega projekty, w które oni na pewno będą chcieli topić pieniądze. Natomiast jak to w Rosji, tak, no tutaj jeszcze nie wymieniono tego jednego zagrożenia, tak, czyli korupcja. Tak. A więc te mega projekty, tak jak powiedziałeś, dlatego, że misie. Duże słomiane misie, protokół korupcyjny się podstawi kogoś, tak, protokół zniszczenia autostrady czy tej kolei. No bardziej tych fabryki, tych chipów będzie łatwiej, bo to nigdy nie powstanie. Te autostrady akurat może powstaną, to akurat by się pewnie każdemu społeczeństwu przydało. Tak. Zobaczymy. My ze swojej strony dziękujemy. Prosimy o zostawienie komentarza, jeżeli macie jakieś pytania lub przemyślenia, my bardzo chętnie je przeczytamy. Materiał był do przygotowania bardzo długi, mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Jeżeli oglądaliście nas po raz pierwszy i chcecie oglądać więcej takich materiałów, to wciśnijcie klawisz subskrypcję oraz dzwoneczek, a my się widzimy następnego dnia. Tak, pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o lajkowaniu, wspieraniu kanałów. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć. Cześć.